Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Łojkowska i jestem koordynatorką projektu Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plan Mind the Jab w Uniwersytecie Gdańskim. Jak wynika z badań jakościowych przeprowadzonych w naszym uniwersytecie w ramach projektu Mind the Jab, doktorantom, doktorantkom, pracownikom i pracownicom naukowym naszej uczelni brakuje aktualnych informacji na temat procedur i wymagań w postępowaniu o nadanie stopnia doktora. W ramach realizacji projektu Mind the Jab, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont, chciałabym zaprosić Państwa do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez pana profesora i doktora habilitowanego Grzegorza Węgrzyna, a dotyczącej wymagań stawianych osobom starającym się o uzyskanie stopnia doktora. Ponieważ pan profesor Węgrzyn jest przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej, a także jednym z liderów projektu Mind the Jab, chcemy, aby społeczność akademicka naszego uniwersytetu otrzymała te ważne informacje właśnie od niego, z tak zwanej pierwszej ręki, od najbardziej kompetentnej w tym zakresie osoby. Dodam tylko, iż z naszego doświadczenia wynika, iż ten brak pewności w aplikowaniu o stopnie naukowe częściej dotyczy naukowczyń niż naukowców. Stąd pomysł, aby po krótkiej prezentacji pana profesora Grzegorza Węgrzyna kandydaci do stopnia doktora, doktorantka i doktorant, pani Magdalena Herzberg-Kurasz i pan Artur Sawicki, zadali mu kilka pytań dotyczących procedury wymagań w postępowaniu o nadanie stopnia doktora. Zapraszam Państwa do wysłuchania wykładu i do dyskusji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o procedurach nadawania stopnia doktora, czyli pierwszego stopnia naukowego według reguł obowiązujących w naszym kraju. Stopień doktora jest pierwszym stopniem naukowym i w związku z czym szczególnie ważnym, aby nadawać go osobom, które spełniły określone kryteria. Kto może nadawać stopnie doktora? Otóż stopnie nadają uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze albo instytuty międzynarodowe, które posiadają do tego nadane im uprawnienia. Jak można uzyskać uprawnienia do nadawania stopnia doktora? Otóż według obecnie obowiązującej ustawy uprawnienia takie mają jednostki, które podczas ostatniej ewaluacji jednostek naukowych uzyskały kategorię A albo B+ w danej dyscyplinie naukowej, dlatego że te uprawnienia obowiązują tylko i wyłącznie w stosunku do konkretnych dyscyplin naukowych. Uprawnienia te mogą być też nadane w inny sposób, mianowicie jeżeli dana dyscyplina naukowa nie podlegała ewaluacji w ostatnim okresie oceny, to wtedy uprawnienia takie może nadać Rada Doskonałości Naukowej na podstawie wniosku jednostki, która ma kategorię co najmniej B+ w jednej z dyscyplin, które stanowiły punkt wyjścia do wyodrębnienia nowej dyscypliny naukowej, zatrudnia co najmniej 12 pracowników, którzy przypisują swoje osiągnięcia naukowe do tej dyscypliny i legitymuje się odpowiednimi osiągnięciami naukowymi w tej właśnie dyscyplinie. Niezależnie od tego, w jaki sposób jednostka uzyskała te uprawnienia, może je ona realizować i te jednostki zwane są podmiotami doktoryzującymi. Jakie są kryteria nadawania stopnia doktora? A zatem wymaganiami niezbędnymi do uzyskania tego stopnia to jest posiadanie stopnia magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, czyli musi taki kandydat lub kandydatka uzyskać odpowiednie kwalifikacje, a ponadto musi posiadać w dorobku naukowym co najmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, bądź jedną monografię naukową, oczywiście co najmniej jedną, bądź dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu, jeżeli kandydat czy kandydatka ubiega się o stopień doktora w zakresie sztuki. Ponadto, aby uzyskać stopień doktora, należy przedstawić i obronić rozprawę doktorską oraz spełnić inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący.
Ten ostatni punkt jest szczególnie ważny, dlatego że aktualnie obowiązująca ustawa, w przeciwieństwie do poprzednich ustaw, które były zaopatrzone w rozporządzenia ministra określające szczegółowy tryb postępowań doktorskich, to te uprawnienia zostały aktualnie obowiązującą ustawą scedowane na podmioty doktoryzujące. Czyli w tej chwili to uczelnia czy instytut, które posiada uprawnienia, określa szczegółowy tryb postępowań oraz może określić szczegółowe wymagania w stosunku do doktorantów i one mogą być inne na różnych uczelniach czy w różnych instytutach. Kluczowe dla uzyskania stopnia doktora jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Jakie są wymagania w stosunku do tej rozprawy? Mianowicie rozprawa doktorska musi prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, jeżeli to jest stopień doktora sztuki. Ponadto przedmiotem rozprawy doktorskiej musi być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, ewentualnie oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej, albo oryginalne dokonanie artystyczne, w zależności od tego, w jakiej dyscyplinie kandydaci ubiegają się o stopień doktora. Czyli najważniejsze dwie rzeczy, które doktorant musi pokazać, aby uzyskać stopień doktora, to w pracy doktorskiej musi udowodnić, że posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w danej dyscyplinie oraz samodzielnie rozwiązać oryginalny problem naukowy. Czyli zwróćmy uwagę, że przedmiotem rozprawy doktorskiej, aby spełniła ona kryteria, nie może być na przykład praca przeglądowa, która podsumowuje jakiś stan wiedzy. Ona może być bardzo cenna naukowo, natomiast nie spełni warunków stawianych rozprawom doktorskim. To musi być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Pracę doktorską przygotowuje się pod opieką naukową doświadczonych nauczycieli akademickich lub pracowników badawczych. Formalnie ten opiekun nazywa się promotorem, natomiast obecna ustawa dopuszcza sytuacje, gdzie tych promotorów jest więcej, czyli pracę doktorską przygotowuje się pod opieką promotora lub promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego. Jaka jest różnica między promotorem drugim, trzecim, a promotorem pomocniczym? Mianowicie, jeśli jest więcej niż jeden promotor, to wszyscy ci promotorzy pełnią równolegle tę samą funkcję, czyli opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Natomiast promotor pomocniczy spełnia, jak sama nazwa wskazuje, rolę pomocniczą, która często jest niesłychanie ważna, ale to może być rola pomocnicza w wykonaniu na przykład niektórych procedur badawczych, w których promotor pomocniczy jest specjalistą. To może być pomoc w zakresie wykonywania badań w jakimś konkretnym obszarze, szczególnie jeśli praca jest interdyscyplinarna, wtedy bardzo ważna funkcja jest właśnie promotora pomocniczego. Samo postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w ustawie, czyli te wymagania, o których przed chwilą mówiliśmy. Zwróćmy uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów nie otwiera się już przewodów doktorskich. Przewody doktorskie kiedyś otwierało się na samym początku tej drogi do uzyskania stopnia doktora. W tej chwili nie ma już przewodów doktorskich, oprócz tych, które są jeszcze otwarte i jeszcze niezakończone. Natomiast obecnie przewodów doktorskich już się nie otwiera, natomiast wszczyna się postępowanie doktorskie, z tym, że to postępowanie wszczyna się w momencie złożenia rozprawy doktorskiej, która musi być opatrzona również pozytywną opinią promotora lub promotorów. Już nie ma latami trwających przewodów doktorskich, podczas których doktorant wykonywał badania. Teraz postępowanie doktorskie wszczyna się w momencie złożenia rozprawy doktorskiej, ale jeszcze raz podkreślam, musi być do tego załączona pozytywna opinia promotora lub promotorów. Jaka może być forma
rozprawy doktorskiej? Otóż ustawa mówi, że rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna. Wydaje się, że to sformułowanie bardzo niewiele różni się od poprzedniego sformułowania w poprzedniej ustawie, ale jest bardzo jedna istotna różnica. Mianowicie poprzednia ustawa wymieniała enumeratywnie, jakie mogą być formy rozprawy doktorskiej. Czy to była albo monografia, albo zbiór opublikowanych artykułów i tak dalej. To sformułowanie, które obecnie obowiązuje w ustawie, czyli że pracę doktorską może stanowić praca pisemna i tu jest kluczowe sformułowanie w tym monografia, zbiór opublikowanych prac tematycznie i tak dalej, to oznacza, że formalnie mogą być składane prace, które możemy kolokwialnie nazwać hybrydowymi, czyli na przykład łączącymi te różne formy rozprawy. A zatem można sobie wyobrazić sytuację, że doktorant składa rozprawę doktorską, która zawiera 2 opublikowane artykuły naukowe, a oprócz tego część wyników nieopublikowanych, opisanych w sposób naukowy przez doktoranta. Jest to spore ułatwienie, szczególnie w tych dyscyplinach, gdzie na bieżąco publikuje się wyniki prac naukowych w postaci artykułów, bo wtedy nie ma opóźnienia, nie ma konieczności czekania na opublikowanie wszystkich wyników. Można w rozprawie doktorskiej załączyć część prac już opublikowanych, a resztę wyników dołączyć w postaci opisu niepublikowanych dotychczas rezultatów. Kolejną nowością w porównaniu do poprzednio obowiązujących procedur jest to, że powołuje się 3, a nie 2 recenzentów, z tym, że poprzednia ustawa mówiła o powołaniu co najmniej 2 recenzentów. A zatem jeśli Rada Naukowa chciała powołać większą liczbę, to mogła. Natomiast obecnie ta liczba jest jedyną możliwą, to znaczy powołuje się 3 recenzentów, ani więcej, ani mniej. Czyli Rada Naukowa już nie może powołać na przykład 4 czy 5 recenzentów. Musi to być zawsze liczba 3. Następna nowość to zwiększenie roli recenzenta. Mianowicie do obrony pracy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów. Innymi słowy, 2 negatywne recenzje eliminują możliwość dopuszczenia do obrony. A zatem rola recenzentów znacznie wzrosła, dlatego że w poprzednio obowiązujących przepisach to Rada Naukowa decydowała, czy dopuścić doktoranta do obrony, czy nie, niezależnie od liczby pozytywnych czy negatywnych recenzji. Obecnie 2 negatywne recenzje formalnie uniemożliwiają dopuszczenie do obrony. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny, czyli wszyscy muszą mieć możliwość uczestniczenia w tej obronie. Natomiast jeżeli Rada podejmie uchwałę o odmowie dopuszczenia do obrony, to na taką uchwałę przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej, która rozpatruje wtedy takie zażalenie, czy ono jest zasadne. Również w przypadku odmowy nadania stopnia doktora przysługuje z kolei odwołanie, nie tyle zażalenie, co odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej, gdzie również ten organ, jako organ wyższego rzędu, albo utrzymuje w mocy decyzję Rady Naukowej, albo przyznaje rację doktorantowi, unieważnia tę decyzję i przekazuje do ponownego rozpatrzenia tej lub innej jednostce naukowej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Czyli są 2 możliwości. Co ważne, RDN nie może zmienić tej decyzji. Czyli RDN nie może nadać stopnia doktora przy odmowie nadania przez jednostkę. Co może RDN zrobić? To unieważnić tamtą decyzję i przekazać do ponownego rozpatrzenia, ale nadać stopień doktora może tylko uprawniona jednostka naukowa. Co ważne, w przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora i jeśli ta decyzja staje się
prawomocna, to znaczy na przykład odwołanie do RDN było nieskuteczne, to ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o stopień doktora. Czyli nie można zrobić czegoś takiego, że w jednej jednostce nam odmawiają. Załóżmy, że kandydat czy kandydatka odwołuje się do RDN, RDN utrzymuje w mocy decyzję Rady, to z tą samą rozprawą doktorską nie można teraz pójść do innej jednostki i wnioskować o nadanie stopnia doktora. Czyli ta rozprawa doktorska jest już wyłączona z obiegu, wyłączona z możliwości bycia podstawą do nadania stopnia naukowego. Ta nowa ustawa wprowadziła jeszcze pewne restrykcje, ale w stosunku do promotorów, co podkreśla ogromną rolę promotora w opiece naukowej nad doktorantami. Mianowicie, jeśli ta opieka nie jest należycie sprawowana, to promotorzy ponoszą konkretne konsekwencje. Mianowicie, promotorem pracy doktorskiej nie może zostać osoba, która w ostatnim okresie, chodzi o ostatnie 5 lat, była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej w szkole doktorskiej. Teraz w szkołach doktorskich mamy oceny śródokresowe, czyli mniej więcej w połowie okresu kształcenia. Doktoranci przechodzą ocenę śródokresową i jeżeli jest promotor, który miał co najmniej 4 takich doktorantów, którzy nie przeszli pozytywnie tej oceny śródokresowej, to jest to sygnał, że coś jest nie tak ze sprawowaniem opieki nad tymi doktorantami i w związku z czym przez kolejne 5 lat nie może mieć nowych doktorantów. To samo dzieje się, jeżeli taki promotor był opiekunem doktoranta, który przygotował rozprawę doktorskiej i te osoby nie uzyskały pozytywnych recenzji, czyli nie zostały dopuszczone do obrony w wyniku co najmniej 2 negatywnych recenzji. Jeśli co najmniej 2 takie osoby w ciągu 5 lat się zdarzą, to promotor znowu ma ten okres karencji, podczas którego nie może pełnić funkcji promotora. To jest takie zabezpieczenie, aby promotorzy wywiązywali się ze swoich obowiązków. Zwróćmy uwagę, że tylko w przypadku nieprzejścia pozytywnego oceny okresowej oraz niedopuszczenia do obrony z powodu negatywnych recenzji, tylko wtedy ta karencja obowiązuje. To nie dotyczy przypadków losowych, kiedy doktorant z przyczyn niezależnych zrezygnował ze szkoły doktorskiej, czy też nie przedstawił rozprawy doktorskiej. Wtedy ta karencja nie obowiązuje. To tylko wtedy, kiedy są negatywne recenzje albo niezaliczenie oceny śródokresowej. Istnieją też jeszcze potencjalne powody wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora. Czyli nawet już po nadaniu stopnia doktora, jeżeli okaże się, że jednostka dopuściła się rażącego naruszenia prawa, czyli nadała stopień doktora niezgodnie z prawem, na przykład do głosowania zostały dopuszczone nieuprawnione osoby, albo na przykład mimo 2 negatywnych recenzji jednostka nadała stopień doktora, to wtedy Rada Doskonałości Naukowej wydaje postanowienie o wznowieniu postępowania i wskazuje podmiot doktoryzujący, który poprowadzi to postępowanie. Czyli tę procedurę trzeba powtórzyć już zgodnie z przepisami, bo RDN wtedy wskaże, co było niewłaściwe. Również w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stopień doktora przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, czyli, mówiąc kolokwialnie, popełniła plagiat, to sankcje są jeszcze bardziej ostre, mianowicie w takim przypadku podmiot doktoryzujący stwierdza nieważność decyzji o nadaniu stopnia. Czyli nie trzeba już nawet przeprowadzać całego postępowania jeszcze raz, tylko jeżeli udowodni się popełnienie plagiatu, to ten podmiot, który nadał stopień doktora, unieważnia swoją własną decyzję na podstawie ustawy. Widać, że nie opłaca się próbować popełniać plagiaty, bo nawet już po nadaniu stopnia doktora można ten stopień utracić.
Co ważne i na co RDN zwraca uwagę, to to, aby w postępowaniach doktorskich podmioty doktoryzujące stosowały zasady oceny merytoryczne rozpraw doktorskich, nie koncentrowały się na jakichś wskaźnikach bibliometrycznych czy innych, bo one nie są miarodajne przy ocenie rozprawy doktorskiej. One mogą być przydatne przy ewaluacji jednostek naukowych, natomiast RDN bardzo podkreśla, że w regulaminach wewnętrznych podmiotów doktoryzujących nie powinny być zawarte jakieś limity ilościowe, na przykład, że doktorant musi mieć impact factor sumaryczny jakiś tam, albo ileś cytowań. W niektórych regulaminach jednostki próbują takie wskaźniki przedstawiać jako wymogi, ale to jest przede wszystkim sprzeczne z ustawą, a po drugie jest niemiarodajne i nie wskazuje na jakość merytoryczną pracy doktorskiej, w związku z czym RDN bardzo zniechęca do stosowania tego typu limitów ilościowych. Oczywiście podmioty doktoryzujące mogą określić warunki i kryteria jakościowe, natomiast nie ilościowe. Na koniec chciałbym Państwa zachęcić do odwiedzania strony internetowej Rady Doskonałości Naukowej www.rdn.gov.pl, na której znaleźć można wiele ważnych informacji związanych z obszarem działania Rady Doskonałości Naukowej, ale również różnego rodzaju poradniki dotyczące postępowań o stopnie i tytuły naukowe, ale również poradniki dotyczące recenzji w postępowaniach o awans naukowy, jak takie recenzje powinny być sporządzane, na co powinny zwracać uwagę, a w przypadku doktoratów i rozpraw doktorskich, jakie kryteria stosować. Przede wszystkim, czy doktorant albo doktorantka wykazuje się istotną wiedzą teoretyczną w zakresie prowadzonych badań, czy potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe i czy został rozwiązany oryginalny problem naukowy. To są te podstawowe kryteria, które powinny być w recenzjach stosowane, ale szersze omówienie znajdziecie Państwo na stronie internetowej i odpowiednich zakładkach, o której mówiłem, www.rdn.gov.pl. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, profesorem Grzegorzem Węgrzynem, wybitnym polskim naukowcem, profesorem nauk biologicznych. Od 2019 roku przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej. Profesor Grzegorz Węgrzyn jest również kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2018 dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, a w latach 2008-2016 prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Dzisiejszą rozmowę mam przyjemność poprowadzić jako przedstawicielka doktorantów i doktorantek wspólnie z Arturem Sawickim. Jestem uczestniczką Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i przygotowuję rozprawę doktorską w ramach cyklu publikacji naukowych. Ja nazywam się Artur Sawicki i ja tu występuję w roli osoby, która jest jeszcze na studiach doktoranckich, czyli w tej złapana między tymi ustawami i ja bronię się z monografii, więc panu profesorowi będziemy zadawać pytania z dwóch takich stron. Ponieważ z mojego osobistego doświadczenia wynika, że doktorat przygotowywany w postaci cyklu publikacji naukowych nie jest jeszcze taką zbyt oswojoną formułą. Oczywiście to tylko moje osobiste doświadczenie. I chciałam w związku z tym zadać takie pytanie, dlaczego warto składać doktorat w formie cyklu publikacyjnego? Czy doktoraty w charakterze cyklów publikacyjnych są często podejmowaną przez doktorantów i doktorantki ścieżką w procedurze przygotowywania rozprawy doktorskiej? Od czego to zależy? Czy jest to kwestia na przykład dyscypliny naukowej? Zależy to od dyscypliny. Znaczy widzimy, że w niektórych dyscyplinach doktoraty w postaci cyklu publikacji są bardzo popularne, jak na przykład nauki ścisłe, przyrodnicze, biologia, chemia, fizyka. Tam bardzo często, w zasadzie większość doktoratów jest przygotowywana w formie cyklu artykułów. Natomiast na przykład w naukach humanistycznych czy w naukach społecznych już znacznie rzadziej. Zapewne wynika to z charakteru badań. W naukach ścisłych i przyrodniczych w ogóle cały cykl publikacyjny prac naukowych opiera się w głównej mierze na artykułach, czyli
pewne etapy prac badawczych publikowane są sukcesywnie i w związku z czym doktorantom zdecydowanie łatwiej jest przygotowywać taką rozprawę, bo ten cykl publikacji odzwierciedla tak naprawdę ich postępy naukowe. W tych naukach, gdzie praca polega bardziej na takim całościowym zebraniu jakiegoś materiału, opracowaniu licznych dokumentów czy materiałów wymagających całościowego oglądu, częściej spotykamy doktoraty właśnie w formie monografii, co odzwierciedla ten charakter pracy. I tutaj nie można powiedzieć, czy któryś z tych sposobów jest lepszy, czy gorszy, czy łatwiejszy, czy trudniejszy. To bardzo zależy od dyscypliny i od tematyki prac. Bo oczywiście i w naukach ścisłych i przyrodniczych zdarzają się doktoraty w postaci monografii, bo taki charakter jest bardziej odpowiedni dla tej konkretnej pracy. Natomiast gdybyśmy statystycznie spojrzeli, to faktycznie ta popularność rozpraw doktorskich składanych jako cykl publikacji jest w tych naukach ścisłych i przyrodniczych, w medycznych tak samo, bardziej popularna. Ta nowa ustawa umożliwiła tą postać hybrydową, to znaczy słabością tej formy doktoratu ze zbitki publikacji, którą tak kolokwialnie nazywają często doktoranci, było to do tej pory, że można było przedstawić albo monografię, albo cykl publikacji, nic pomiędzy. Natomiast ta nowa ustawa dała możliwość tych prac hybrydowych, to znaczy część wyników opublikowanych w postaci artykułów, a część nieopublikowanych. To ma o tyle znaczenie, że ten cykl publikacyjny często jest długotrwały, znaczy od wysłania artykułu poprzez recenzję, poprawki, jeszcze raz recenzję, to często mija kilka miesięcy albo ponad rok, zanim od wysłania artykułu on się ukaże w postaci opublikowanej. No i w związku z czym trzeba było się kiedyś decydować, czy jednak pisać monografię niezależnie od publikowania tych artykułów, czy czekać i przedłużać ten okres do obrony rozprawy doktorskiej, zanim się ukaże ta praca. W tej chwili to nie jest konieczne, bo jest możliwość tej formy hybrydowej, co na pewno ułatwia. Natomiast też widzimy, że są różne podejścia promotorów. Niektórzy uważają, że jednak napisanie samodzielnie tej monografii jest dydaktycznie bardzo ważne, bo doktorant sam musi przebrnąć przez wszystkie te procedury pisania, opisywania wyników, opisywania wniosków. Wiadomo, że jak się pisze artykuły, no to pisanie również jest wspólne, bo te artykuły często są wieloautorskie. Tam jest doktorant oczywiście tym głównym autorem, promotor, jako ten autor senior, czy autor korespondujący, który czuwa nad wszystkim, ale to jest jednak wspólna praca. W związku z czym pisanie teraz monografii jest czymś innym niż pisanie serii artykułów, czy przygotowywaniem serii artykułów. Co ważne, większość rad naukowych w przypadku artykułów wieloautorskich wymaga oświadczeń współautorów. Dlatego, że jeśli mamy kilku współautorów artykułu, to teraz recenzenci oceniający rozprawę doktorską oceniają wkład tylko doktorantów. W związku z czym ci współautorzy muszą napisać oświadczenie, co oni wnieśli do tej pracy, tak aby z tego wieloautorskiego dzieła wyekstrahować to, co zrobił doktorant, bo recenzent musi odpowiedzieć na pytanie, czy doktorant ma odpowiednią wiedzę teoretyczną, czy potrafi samodzielnie pracować naukowo i czy rozwiązał oryginalny problem naukowy. Jeśli jest 6 autorów, to teraz recenzent musi mieć pewność, co konkretnie doktorant zrobił, a co zrobili inni autorzy. Także na to też zwracam uwagę, dlatego że jak przygotowujemy cykl publikacji, to przecież znowu to się nie dzieje w ciągu miesiąca, prawda? To się dzieje w ciągu kilku lat studiów doktoranckich czy uczestniczenia w szkole doktorskiej, a to oznacza, że na przykład niektórzy współautorzy mogą już wyjechać w miejsca takie, że będzie z nimi utrudniony kontakt. Kiedyś tu pracowali, teraz już nie pracują. Czasami jest to współpraca międzynarodowa i to są osoby, które na przykład pracowały na stażu podoktorskim, a później wyjechały i
można nie mieć z nimi kontaktu, w związku z czym, jeśli ktoś planuje taką rozprawę doktorską z cyklu publikacji, warto zadbać o te oświadczenia znacznie wcześniej, nie czekać na sam koniec, bo może się okazać, że z niektórymi osobami nie ma kontaktu, a wiele podmiotów doktoryzujących wymaga formalnie takich oświadczeń, żeby pomóc recenzentom. Nie jest wymagane otwarcie tutaj przewodu doktorskiego, tylko wszczyna się postępowanie. Chciałam jeszcze dopytać, jak wygląda taka procedura, jak się ma kwestia egzaminów, czy ewentualnego kolokwium, czy to ustala podmiot doktoryzujący, czy w jakiś też swój udział ma tutaj Rada Doskonałości Naukowej? Tak, podmiot doktoryzujący ma pełnię możliwości określenia szczegółowego trybu postępowania, czyli to każda uczelnia określa, w jaki sposób ma wyglądać złożenie tej rozprawy doktorskiej i tym samym wszczęcie postępowania i wszystkie następne procedury. Także to może się różnić istotnie od uczelni do uczelni, od instytutu do instytutu. Z reguły, to nie musi być zawsze, ale z reguły jest tak, że doktorant składa oczywiście rozprawę doktorską z opinią promotora lub promotorów. Na tej podstawie Rada Dyscypliny czy Rada Naukowa, znowu w zależności jak to się nazywa w danym podmiocie, wszczyna postępowanie i wybiera recenzentów. Po wyborze recenzentów praca zostaje wysłana do recenzji. Recenzenci mają 2 miesiące na wykonanie recenzji i teraz po spłynięciu recenzji one są analizowane i podejmowana jest uchwała o dopuszczeniu do obrony bądź odmowie dopuszczenia do obrony. Jeżeli ta uchwała jest pozytywna, no to wtedy wyznacza się termin obrony. Tu w tych nowych procedurach jest dosyć długi okres, dlatego że recenzje rozprawy doktorskiej muszą być udostępnione wcześniej publicznie, jak i sama rozprawa musi być co najmniej miesiąc czasu udostępniona publicznie. No więc ten okres trochę się wydłuża w porównaniu do starych procedur, bo tam wystarczyło 2 tygodnie i wszystko można było odbyć między uchwałą jedną o dopuszczeniu do obrony. Obrona za 2 tygodnie mogła się odbywać, tutaj jest troszeczkę dłużej. Natomiast sama obrona to znowu podmiot doktoryzujący decyduje, jak ma wyglądać. W starych procedurach, o których pewnie za chwileczkę będziemy mówić, to rozporządzenie ministra określało, jak wygląda obrona. Teraz to podmiot doktoryzujący określa warunki, z tym, że no znowu najczęściej jest tak, że przewodniczący Rady przedstawia najpierw przebieg postępowania, następnie często promotor przedstawia sylwetkę doktoranta krótko, a następnie doktorant prezentuje założenia i wyniki rozprawy doktorskiej, po czym następuje odczytanie recenzji i dyskusja. Podczas której i recenzenci, i członkowie Rady, i też często publiczność może zadawać pytania, no i mamy dyskusję naukową, po czym odbywa się tajne posiedzenie Rady albo komisji, bo obrona może się odbywać też przed komisją. Jeśli Rada nie chce cała się spotykać, tylko wyznacza komisję doktorską, to oczywiście też może to się odbyć przed komisją, z tym, że komisja nie może nadać stopnia, nadaje stopnia tylko Rada. Natomiast to tajne posiedzenie polega na omówieniu tego, co się podczas tej obrony działo, przedyskutowaniu, jakie były mocne i słabsze strony, no i podejmuje się opinię w głosowaniu. Jeżeli to jest Rada Naukowa, no to głosowanie już jest nad nadaniem stopnia. Jeśli to jest komisja, to jest tylko rekomendacja dla Rady i na najbliższym posiedzeniu Rada Naukowa podejmuje decyzję w sprawie nadania stopnia. Tak jest najczęściej, oczywiście w różnych jednostkach to szczegóły mogą się różnić, ale taki schemat postępowania jest najczęściej przyjmowany przez poszczególne podmioty doktoryzujące. Jakie są zasady wyboru w ogóle recenzentów? Jak ten proces doboru recenzentów wygląda? Czy to jest jakoś z góry narzucone, czy to właśnie jednostki doktoryzujące to regulują?
I przede wszystkim jeszcze, czy recenzenci mogą być właśnie z zagranicy, czy recenzje mogą być zagraniczne i co wtedy z obroną? Czy ona może być po angielsku? Skoro recenzje są zagraniczne, recenzenci są nie po polsku mówiący, a obrona jest publiczna. Jak to wygląda? Tutaj procedury bardzo różnią się, te nowe, od tych starych. Zacznijmy może od tych starych. Tam wszystko określa rozporządzenie. Rozporządzenie ministra o szczegółowym trybie przeprowadzania przewodów doktorskich. Rada na podstawie swojej wiedzy merytorycznej wybierała co najmniej 2 recenzentów. No i dalej wybiera, jeśli te przewody dalej się toczą. Z tym, że oczywiście te recenzje mogą być sporządzane przez recenzentów z zagranicy. I za zgodą Rady, to jest decyzja suwerenna Rady, można takie recenzje przyjąć, one mogą być w języku angielskim. Co więcej, Rada może wyrazić zgodę na prośbę doktoranta o obronę w języku angielskim. Wtedy wszystko odbywa się po angielsku, no i ma to równie prawne podstawy jak obrona w języku polskim. W nowych procedurach to znowu Rada decyduje, czyli merytorycznie musi dobrać takich recenzentów, którzy merytorycznie są najlepszymi specjalistami, aby ocenić tę rozprawę, ale co ważne, żeby nie mieć też konfliktu interesu, czyli powinni być wykluczeni z tej procedury potencjalni recenzenci, którzy na przykład mają wspólne publikacje z doktorantem, albo brali udział w tych samych projektach, albo mieli jakąkolwiek inną formę współpracy. Najważniejsze jest to, żeby byli w stanie obiektywnie ocenić. Niektórzy recenzenci, to nie zdarza się często, ale odmawiają na przykład recenzji z tego względu, że uważają, że z różnych względów nie są w stanie obiektywnie tej pracy ocenić, bo na przykład współpracowali z promotorem, może nie z samym doktorantem, ale z promotorem i w ich mniemaniu to może wpłynąć na ocenę. No i teraz, jeżeli w nowej procedurze mamy wybranych już tych 3 recenzentów, w dalszym ciągu mogą to być potencjalnie recenzenci z zagranicy, ale tu jest wymóg tłumaczenia recenzji na język polski, dlatego że nowa ustawa przyporządkowała postępowania doktorskie, habilitacyjne i w procesie nadawania tytułu profesora w całości pod kodeks postępowania administracyjnego. Tego nie było poprzednio. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie procedury muszą być zgodne właśnie z KPA, a tam mamy jasno powiedziane, że w Polsce językiem urzędowym jest język polski, w związku z czym cała dokumentacja musi być w języku polskim, chyba że konkretna ustawa coś wyłącza. I takim wyłączeniom na przykład podlegają artykuły naukowe. Czyli jeśli piszemy artykuł po angielsku, to nie musi być tłumaczony, bo ustawa szczegółowo wyłączyła ten punkt, ale już na przykład recenzje muszą być tłumaczone i to muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Czyli w dokumentacji one muszą być. Co prawda jest możliwość odbycia obrony w języku angielskim, znowu za zgodą Rady, ale już na przykład protokół musi być tłumaczony na język polski. Czyli cała dokumentacja musi być w języku polskim. Podstawa tego jest taka, że jeżeli byłoby odwołanie do sądu, bo to jest procedura administracyjna, w związku z czym wtedy można się odwołać do sądu administracyjnego, no to sąd nie ma obowiązku znajomości języków innych niż polski, bo polski jest językiem urzędowym, w związku z czym cała dokumentacja musi być dostępna w języku polskim. O ile w starych procedurach wszystko jest regulowane, cała procedura też obrony i tak dalej, przez właśnie rozporządzenie i tam mamy konkretnie powiedziane, co ma po kolei się zadziać, czyli podczas obrony musi być prezentacja wyników, musi być odczytanie recenzji, musi być dyskusja kończąca się wypowiedzią doktoranta. To w nowych procedurach to wszystko określają już znowu uczelnie i instytuty mające uprawnienia, czyli inaczej mówiąc podmioty doktoryzujące. Wybór recenzentów, co najważniejsze w obydwu przypadkach, należy wyłącznie do Rady Naukowej, no i później odbiór recenzji i ocena tych recenzji tak samo. Wspomniał Pan, że
artykuły naukowe są wyłączone z tego obowiązku tłumaczenia i to dotyczy też monografii? Czy monografia może być po angielsku? Tak, dzieła naukowe mogą być prezentowane w języku, w którym zostały wydane. To nie musi być język angielski oczywiście w niektórych dyscyplinach, szczególnie w językoznawstwie na przykład, tak? To inne języki są tymi najważniejszymi. Także może być to jakikolwiek język obcy. Oczywiście w naukach ścisłych, przyrodniczych, zresztą wielu społecznych też ten język angielski jest podstawowym językiem publikowania, w związku z czym on się najczęściej pojawia, natomiast tam nie ma wyłączności, nigdzie nie jest powiedziane, że to musi być język angielski, tak? Może być to jakikolwiek język obcy, ale na szczęście ustawa wyłącza dzieła naukowe spod rygoru konieczności tłumaczenia na język polski. Czy sama dokumentacja, forma dokumentacji, czy na przykład czy praca musi być złożona, wydrukowana, czy nie, to jest dalej w gestii podmiotu doktoryzującego? Ustawa mówi tylko, że praca musi mieć charakter pisemny. Natomiast nie określa, czy to musi być druk, czy to może być wersja elektroniczna. W nowej procedurze to określa podmiot doktoryzujący. W starej procedurze też jest mowa, że jest to praca pisemna. Co ciekawe, ta stara procedura wskazuje, że to musi być druk, bo stara ustawa mówi, że wersja papierowa musi być identyczna z elektroniczną. W związku z czym to oznacza, że musi być i jedna, i druga, bo tą elektroniczną wersję też trzeba było umieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej. Co prawda w starych procedurach nie całą pracę, ale streszczenie. Zresztą umieszczenie całej pracy doktorskiej w Biuletynie Informacji Publicznej stwarza ogromny problem formalny. Szczególnie jeżeli to jest praca złożona z artykułów i te artykuły nie są opublikowane w systemie otwartego dostępu. Dlaczego to jest problem? Dlatego, że z jednej strony ustawa zmusza jednostkę, czyli podmiot doktoryzujący, do jej przedstawienia. Z drugiej strony, jeśli to nie są artykuły opublikowane w otwartym dostępie, to wydawca jest jedynym uprawnionym podmiotem do publikowania. W związku z czym coś, co po angielsku się nazywa copyright, czyli inaczej prawa wydawnicze, należą do wydawcy i tak naprawdę, gdyby wydawca zorientował się, że taka rozprawa doktorska złożona z artykułów u tego wydawcy opublikowanych, nie w otwartym dostępie, jest udostępniona publicznie, to miałby bardzo mocne podstawy do ubiegania się o odszkodowanie do podmiotu doktoryzującego o złamanie praw wydawniczych. No i to jest duży problem. Wiem, że jednostki bardzo się tego obawiają. Cokolwiek, zwróćmy uwagę, w takim przypadku podmiot doktoryzujący nie zrobi, to złamie prawo. Albo złamie ustawę, jeśli nie opublikuje, albo złamie prawa wydawnicze, jeśli opublikuje. Tak? Czyli bardzo taki nieszczęśliwy jest ten zapis. I rozumiem, że nie ma jeszcze żadnego optymalnego rozwiązania na taką sytuację. Nie ma, bo jest taki klincz prawny. To znaczy, cokolwiek by się nie zrobiło, złamie się któryś z przepisów. I konsekwencje mogą być różne. Znaczy nieopublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, skoro jest to zawarte w ustawie, może skutkować unieważnieniem doktoratu, co z kolei dla doktoranta byłoby bardzo nieprzyjemne. No, dla podmiotu też, no, bo jest to jednak taki duży dyshonor, jeśli złamie się procedurę i o ten podmiot doktoryzujący, mówimy, nie przestrzega prawa. Z drugiej strony opublikowanie naraża na przede wszystkim koszty finansowe, bo ten wydawca, myślę, że ma ogromne szanse na to, żeby wyegzekwować ewentualną karę za złamanie z kolei praw wydawniczych. I to również będzie skierowane w stronę doktoranta czy doktorantki? Nie, tutaj doktorant jest chroniony. To znaczy, gdyby to doktorant umieścił na swojej stronie prywatnej, to oczywiście tak. Ale ponieważ obowiązek umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej leży po stronie podmiotu doktoryzującego, to łamie prawo nie doktorant, a podmiot doktoryzujący. Podmioty, czyli uniwersytety pewnie najczęściej są tak zostawione same sobie z tym problemem, tak? Niestety, tak. To jest albo luka, albo właśnie klincz prawny, który no, nie powinien się wydarzyć. Myślę, że ten przepis z poprzedniej ustawy, że publikuje się abstrakt czy streszczenie,
no, zupełnie wystarczał, prawda? Natomiast no, ustawodawca dalej poszedł w kierunku tej takiej całkowitej przejrzystości i o ile nie ma problemu, jeśli to jest monografia w postaci no, maszynopisu, nie ma problemu, jeśli to są artykuły opublikowane w otwartym dostępie, bo je można udostępniać bez ograniczeń, o tyle są problemy, jeżeli to są artykuły opublikowane w tradycyjnym, subskrypcyjnym sposobie udostępniania. Myśli pan profesor, że właśnie będzie przejście bardziej do cyfryzacji tego, no bo jednak uczelnie wymagają drukowanych dokumentów wciąż. To się będzie zmieniało, czy? Znaczy wszystko idzie w tym kierunku. Znaczy nie tylko postępowania doktorskie, w zasadzie wszystko to, co w tej chwili się dzieje w administracji, idzie w kierunku cyfryzacji. Także myślę, że to jest taki nieunikniony trend. Już w tej chwili na przykład wnioski habilitacyjne czy profesorskie mogą być w 100% składane w formie cyfrowej, tylko i wyłącznie. Duże pole do popisu pozostawia się podmiotom doktoryzującym, jeśli chodzi o rozmaite wytyczne czy całą procedurę. Rada Doskonałości Naukowej sugeruje na przykład, nawiązując do prezentacji wcześniejszej, jeśli takie wewnętrzne regulaminy podmiotów doktoryzujących nie powinny zawierać tych kryteriów ilościowych, bardziej jakościowe, no czy tutaj się pojawiają jakieś ramowe wytyczne albo w tych prezentacjach na stronie Rady Doskonałości Naukowej, czy to są każdorazowo takie indywidualne decyzje podmiotów? Tak samo w kwestii na przykład przygotowywania autoreferatu do takiego cyklu publikacyjnego. Czy tutaj też sugeruje się ze strony Rady Doskonałości jakieś rozwiązania, które by pokazywały, jak taki autoreferat kandydat czy kandydatka powinien przygotować? Takie zalecenia oczywiście są i one są też na stronach internetowych. Tak jak mówiłem, że są zakładki, te poradniki, takie jak przygotowywać różne dokumenty, czy jak przygotowywać recenzje. Tam są zalecenia, tak samo jak te zalecenia, o których mówiłem, że nie chcemy, aby podmioty doktoryzujące jakieś limity ilościowe stosowały. Nie tylko w stosunku do jakichś parametrów naukometrycznych, ale na przykład, że nie powinno być limitu, że rozprawa doktorska, jeśli jest złożona z cyklu publikacji, to musi być co najmniej 5. Wymyślam w tej chwili tą liczbę 5, ale żeby tu nie było limitu, dlatego że przede wszystkim raz to nie jest zgodne z ustawą, bo ustawodawca nie wskazał w wymienianiu sposobów składania rozprawy doktorskiej, czy ten cykl ma być co najmniej 2, czy co najmniej 4, tak? Tylko ma być cykl publikacji. A dwa, że to jest szkodliwe merytorycznie, to znaczy można bardzo zapętlić się w swoich własnych przepisach i na przykład jeśli ktoś przedstawi 2 naprawdę wybitne publikacje, no to dlaczego żądać od niego 5, tak? Jeśli nie podzielił tego materiału na 5 drobnych, tylko właśnie scalił to w jedną dużą i znakomitą pracę, merytorycznie ona będzie jeszcze bardziej wartościowa niż 5 drobnych. RDN jest w takiej pozycji, że nie może nakazać tego, może zalecać. Tak? Znaczy, te zalecenia mają o tyle istotne znaczenie, że jeżeli to zalecenie nie zostanie użyte przez podmiot doktoryzujący i na przykład będą wymagania, żeby było co najmniej 5 publikacji do cyklu z impact factor co najmniej 10, wymyślam sobie znowu, tak? I jeżeli doktorant teraz złoży rozprawę, która nie będzie spełniała tych wymogów i Rada odmówi wszczęcia postępowania, a doktorant złoży zażalenie do RDN-u, to ma bardzo duże szanse, że to zażalenie zostanie uwzględnione. Tutaj jeszcze jeden jest problem wiążący się z tą autonomią uczelni. Mianowicie w przypadku odwołań i uwzględnienia tych odwołań przez RDN, czy to od niedopuszczenia do obrony, czy to od odmowy nadania stopnia doktora, to zwróćmy uwagę, jaki się robi problem przy tej procedurze i w związku z czym, że każda jednostka może mieć inne regulaminy. Jeżeli zostaje przez RDN uwzględnione takie odwołanie i postępowanie przeniesione z jednej jednostki do drugiej, to nagle się okazuje, że w tej drugiej jednostce są inne wymagania niż w tej pierwotnej. No i teraz jest problem, teraz doktorant spełnia te wymagania w pierwotnej, a teraz może nie spełnić ich w drugiej, co nie jest zupełnie winą doktoranta, skoro odwołał się i to odwołanie zostało przyjęte. W związku z czym
w tym przypadku te centralne regulacje, tak jak było poprzednio poprzez rozporządzenia ministra, lepiej działały, bo nie było tych różnic. W tej chwili mogą być różnice, które mogą być trudne do uzupełnienia czy skorygowania. W starych procedurach było wiadomo, jak powinien wyglądać cały przebieg postępowania. W nowych w zasadzie każda uczelnia może mieć swoje własne wymagania. Jakie działania może podjąć uczelnia, wydział czy dany instytut, aby może wzmocnić potencjalnych kandydatów i kandydatki właśnie w chęci do przygotowywania rozprawy doktorskiej w takiej formule? Jak może wspierać ten proces? Tu jest bardzo wiele sposobów. Po pierwsze, warto uczyć się pisać dobre artykuły, tak? Czyli tak przedstawić wyniki swoich badań i swoje wnioski, żeby one miały szansę być opublikowane w jak najbardziej prestiżowych czasopismach, bo wtedy one dotrą do większej liczby czytelników. To raz. Dwa, no oczywiście można wspierać doktorantów w publikowaniu artykułów, szczególnie, że w tej chwili bardzo wiele wydawnictw wymaga opłat za publikowanie. W związku z czym, jeżeli władze dziekańskie czy instytutowe mogą przeznaczyć jakąś pulę z subwencji na wsparcie publikowania artykułów, czy to w ogóle przez pracowników, czy przez właśnie doktorantów, no to byłoby bardzo cenne, bo wtedy no, łatwiejsza jest ta ścieżka, która, tak muszę powiedzieć, jest bardzo ceniona przez władze dziekańskie, bo z jednej strony te artykuły wchodzą do dorobku danej jednostki, a z drugiej strony jednocześnie stają się fragmentami rozpraw doktorskich, co ma swój plus taki, że doktoranci uczą się publikować, co nie jest łatwe i wiemy, że te recenzje z renomowanych czasopism są bardzo rygorystyczne, bardzo wymagające, no ale to tym lepiej, że uczymy się właśnie spełniać te najwyższe standardy. Z drugiej strony wiem też, że wielu promotorów właśnie ceni sobie tę monografię, bo uważa, że wtedy dopiero doktorant uzyskuje umiejętności takiego całościowego przedstawiania swoich osiągnięć. I tu znowu bardzo zależy od dyscypliny, a nawet specjalności naukowej, no i są racje i za jednym, i za drugą. A czy autoreferat nie jest taką formą gdzieś tam przekazu, która ma właśnie wesprzeć to doktoranta, doktorantkę w takim zaprezentowaniu swojej wiedzy i przedstawieniu cyklu publikacyjnego jako takiej pełnej całości? Tak, te autoreferaty są czymś takim, z tym, że to dla ciekawości one nie wszędzie są wymagane. Są jednostki, które mówią, że jeśli doktorat jest złożony w postaci cyklu publikacji, to wymagają kilkustronicowego streszczenia i załączenia publikacji. I to wszystko. Czyli znów regulacje to są W związku z czym jednostki. każdy podmiot doktoryzujący ma możliwość regulacji na tym poziomie w zasadzie dowolnie, prawda? I one są bardzo różne. Są bardzo różne, są jednostki, które wymagają bardzo obszernego, na przykład właśnie tego autoreferatu, czy nazywają to inaczej wstępem do rozprawy doktorskiej, czy omówieniem prac wchodzących w skład rozprawy, jeśli to jest cykl publikacji, a są jednostki, które mówią streszczenie najwyżej kilka stron, publikacje i to jest rozprawa doktorska, bo ustawa mówi, doktorat to jest cykl publikacji, no więc tam wszystko powinno być zawarte. Jak wygląda procedura, kiedy kolokwialnie mówiąc recenzent nie dowiezie, nie wyrobi się z recenzją i wszystko się przedłuża? Bardzo duża rola jest władz podmiotu doktoryzującego i to znowu jest różnie. Gdzieniegdzie to jest dyrektor instytutu, gdzieniegdzie to jest szef rady dyscypliny albo dziekan. W zależności od tego, kto podpisał umowę z recenzentem o wykonanie recenzji, ma prawo do egzekwowania tej umowy. I tu są różne mechanizmy. Dlatego, że nawet w starych postępowaniach było zalecenie, że jeżeli umowa nie jest dotrzymana, czyli termin recenzji nie jest dotrzymany, to należy w wyjątkowych przypadkach można przedłużyć o miesiąc. Natomiast jeśli recenzent w dalszym ciągu nie przedstawi recenzji, to można odwołać tego recenzenta i powołać nowego. I tak się powinno
de facto robić. Czy to jest egzekwowane? To znowu jest pytanie, jak skutecznie działają władze. Czyli z perspektywy doktoranta to się po prostu wydłuża wtedy. Jeżeli powiedzmy ktoś przez kilka miesięcy nie przygotował recenzji, no to może lepiej jednak odwołać tego recenzenta, powołać nowego, który zrobi je szybciej. Ale tu jest jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie umowa o sporządzenie recenzji jest umową cywilnoprawną, gdzie muszą być wtedy wskazane kary umowne. Ponieważ recenzent otrzymuje honorarium za sporządzenie tej recenzji, to co się powinno robić i wiem, że na niektórych wydziałach, na naszej uczelni również, to jest egzekwowane. Za każdy dzień spóźnienia się to jest 1% kwoty honorarium. Czyli tak naprawdę recenzent, który się spóźnia, otrzymuje później, albo powinien otrzymywać niższe honorarium. Znam takie przypadki, że w zasadzie to recenzent powinien dopłacić do tego, że sporządził recenzję z dużym opóźnieniem, bo na to wskazuje umowa i w tej umowie powinno być konkretnie wskazane, jakie są kary umowne za niedotrzymanie terminu. Także czasami recenzentom może się nawet opłacać zrezygnować, niż ponosić tego typu konsekwencje. A jakość tych recenzji jest jakoś weryfikowana, czy to dopiero przy odwołaniach i tego To jest typu? bardzo ważne pytanie, dlatego że ona, czy jest, to jest troszeczkę inna sprawa, natomiast powinna być. Co prawda przy doktoratach z punktu widzenia RDN nie widzimy tego często, przy habilitacjach jest to częstsze. Mianowicie przyjmujący recenzję, czyli znowu zależy kto podpisał umowę, dziekan, dyrektor instytutu czy szef rady dyscypliny, powinien spojrzeć na tą recenzję, przeczytać i powiedzieć, czy ona spełnia kryteria, bo mogą być takie recenzje, niestety się zdarzają, że te recenzje są na przykład streszczeniem tej pracy i wnioskiem końcowym, co nie jest prawidłową recenzją. Recenzja powinna być oceną, wskazaniem, co jest wartościowe w tej pracy, jakie są ewentualne słabości tej pracy. Natomiast zdarzają się recenzje, które tego nie mają i taka recenzja nie powinna być przyjęta, czyli powinna być zwrócona do recenzenta z prośbą o uzupełnienie, o faktyczną ocenę. Jeśli chodzi o doktoraty, to nie ma wielu takich ocen, z tego co wiemy w Radzie Doskonałości Naukowej. Natomiast częściej zdarza się to w przypadku habilitacji, bo widzimy odwołania. I tu jest ciekawa sprawa, dlatego że większość źle sporządzonych recenzji polega na tym, że recenzenci stosują kryteria z poprzedniej ustawy. Ponieważ w doktoratach te kryteria specjalnie się nie zmieniły, no to nie ma tego problemu. Natomiast zdarza się, że w przypadku postępowań habilitacyjnych recenzenci piszą negatywne recenzje, bo na przykład habilitanci nie mają osiągnięć dydaktycznych, nie mają popularyzacji nauki, co było kryteriami oceny w poprzedniej ustawie, a przestało być w obecnej. W tej chwili już te kryteria nie obowiązują, w związku z czym nie powinny być brane pod uwagę, a przynajmniej nie powinny być podstawą negatywnych ocen. Co się stanie, jeżeli jednostka utraci uprawnienia w trakcie doktoratu? Co się dzieje z tymi doktoratami? Tak, ustawa tutaj bardzo precyzyjnie reguluje. Jednostka może przekazać ten przewód doktorski do innej jednostki, która ma uprawnienie, natomiast jeśli nie jest tego w stanie zrobić, to ten obowiązek spoczywa na Radzie Doskonałości Naukowej, czyli wtedy Rada Doskonałości Naukowej wyznacza jednostkę, która będzie kontynuować ten przewód albo to postępowanie, w zależności czy to jest stary czy nowy. A szkoły doktorskie? Co wtedy się dzieje ze szkołą doktorską? Znaczy szkoły doktorskie, jeśli nawet utracą możliwość dalszej rekrutacji po negatywnej potencjalnie ocenie, to i tak mają uprawnienia do procedowania postępowań do końca tych, które już się rozpoczęły. Tak, Okay. czyli to nie jest urwane. Czy to nie jest urwane, tak. Oni już nie mogą rekrutować nowych, ale mogą dokończyć. Natomiast jeśli by się tak zdarzyło, że na przykład przy następnej ewaluacji otrzymują kategorię C te jednostki, no to te postępowania czy te przewody muszą być przeniesione do innej jednostki. Jeżeli sama jednostka nie jest w stanie tego zrobić, to RDN ma taki obowiązek. Czy w momencie przegłosowania
Może by się już nazwać doktorami. Już. Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia decyzji, ale przez radę danej jednostki. Znaczy, to jest ważne, czy obrona doktoratu odbywa się przed komisją, czy przed całą radą. Jeżeli przed komisją, to komisja tylko rekomenduje, a decyzję podejmuje Rada Dyscypliny, czy Rada Naukowa, znowu w zależności od podmiotu. I wtedy dopiero jest się formalnym doktorem. Natomiast jeżeli obrona odbywa się przed całą Radą, to wtedy moment podjęcia uchwały decyduje o... Czyli tak jak kiedyś z kwiatami już gratulujemy pani doktor. Tak, ale to zawsze musi być uchwała Rady, bo komisje nie mają uprawnień do nadawania stopni. One są tylko delegowane do przyjęcia obrony doktorskiej i rekomendowania Radzie nadania lub nie nadania, natomiast decyzję podejmuje zawsze Rada. Tu znowu może być bardzo różnie, bo na wielu uczelniach i na większości uczelni te kompetencje do nadawania stopni doktora zostały właśnie przydzielone Radom Dyscyplin, Radom Naukowym, różnie to się nazywa. Natomiast ustawa jest tak skonstruowana, że te uprawnienia tak naprawdę ma jednostka, czyli cała uczelnia. Jeśli uczelnia nie desygnuje tych uprawnień do poszczególnych rad, to wtedy stopnie nadaje Senat. To zwykle dotyczy małych uczelni, tak, które nie mają wielu rad. Zwykle duże uczelnie nie korzystają z tego, no bo Senat miałby bardzo dużo pracy i w zasadzie byłby niekompetentny, no bo tam historycy musieliby nadawać fizykom stopnie doktorskie, to troszkę nie ma sensu. Natomiast w przypadku małych uczelni albo bardzo jednolitych tematycznie uczelni jest taka możliwość, że to Senat nadaje stopień, ale Senat może desygnować te uprawnienia do rad, ale nie niżej. Tak? Czyli ten jeden stopień niżej, czyli rady naukowe czy rady dyscyplin, to są te organy, które w większości przypadków nadają stopień. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Do widzenia. Dziękuję bardzo.